Moje drogie panny, witam Was w czytaniu na jesień. Może Wam się wręcz zakręcić w głowie od tego czy owego, od różnych spraw, takich czy innych, jesienią. Coś tu się tak zakręciło, że Wy już nie jesteście pewni, czy to się skończyło, czy nie, czy to jeszcze wiruje. Trochę wiruje, trochę tak, trochę się nie zakończyło, to jeszcze nie jest koniec. Trudno jest znaleźć porządek w głowie jesienią. Trudno jest mieć to poukładane, jak coś cały czas trwa i nie chce się zamknąć. Sprawy ostateczne też będą dla Was ważne. Ale te sprawy ostateczne nie będą chciały się ostatecznie zamknąć. Temat związany z różnymi przejściami z etapów na etapy, końców i początków, śmierci i odrodzenia, spokojnie, będą krążyły Wam wokół głowy tak, jakby Wam głowa sama zaczęła krążyć. A jak nie u Was, to będziecie obserwowali właśnie takie zakręcone głowy. Też tak może być, moi drodzy. I szczerze mówiąc, sądzę, że będzie trochę jedno, trochę drugie. Zakręcone głowy są kluczowe dla Was jesienią. Pokręcone, zakręcone głowy i czaszki. Już nie jesteście już pewni, czy tam ktoś myśli, czy nie. Czy tam jest żywa myśl, czy nie. Czy to jakby taka pusta głowa się kręciła. Chwilami macie poczucie, że ktoś niby myśli, ale jakby wcale tego nie robił. I może tak czasem jest, że jest takie straszne zakręcenie, że brakuje pewnego rodzaju pomyślunku, żeby coś doprowadzić do końca. Ale spokojnie widzę, że jest siła w tym wszystkim, więc pomimo tego, że gdzieś tu się nieźle coś zamieszało i zakręciło, to można siłę w tym wszystkim znaleźć, być ponad to i znaleźć tę siłę. Bo to nie w tym zakręceniu, to nie tu odnajdujecie tę siłę, tylko w tym, że jesteście ponad to całe zakręcenie i zamieszanie. Związane ze sprawami ostatecznymi, tak jak wspomniałam. Nie musicie wyglądać na silnych, żeby tę siłę w sobie mieć. Nie musicie być silni tak na oko. A jak jesteście silni, możecie swoją siłę również złożyć w ramionach kogoś, kto jest silny troszeczkę inaczej, ma inny rodzaj siły, bardziej delikatny. Tak jak tutaj na ilustracji w karcie Siła Lew przytula się do młodej dziewczynki. Ona ma w sobie odwagę i dumę. Ona nie boi się lwa, a lew niezależnie od swojej dumy i siły postanawia złożyć swoją głowę gdzieś tutaj przy piersi, przy brzuchu, w ramionach tej dziewczyny. Po prostu się przytula. To jest po prostu przytulenie. Otwarte. I ona stabilnie go trzyma. Ona nie rozwiera mu paszczy. W niektórych kartach siła kontroluje bardzo lwa, kontroluje jego energię,
kieruje tą energią. Ta dziewczynka tu nie czuje nawet potrzeby takiej, żeby tę energię kontrolować, bo lew sam decyduje się, żeby swoją siłę okiełznać w tej bliskości. Coś jest w tej dziewczynce, coś jest w tej delikatnej postaci, że ktoś tak silny decyduje się na łagodność w tej bliskości. I to potęguje wzajemną siłę i spaja w jedną całość. Ponad zakręceniem głów. Możecie być ponad to, moi drodzy, z kimś, a jak nie z kimś, to łącząc swoją delikatną i silną stronę w łagodnym uścisku, w łagodnym przytuleniu. To spotęguje i wesprze waszą ogólną siłę życiową. To nie jest agresja. Przynajmniej nie taka agresja, którą rozumiemy negatywnie, bo agresja w takim innym znaczeniu mówi po prostu o umiejętności czy możliwości chwytania i łapania czegoś. Złapanie czy schwycenie jest po prostu często potrzebne. Ale tu bardziej chodzi o łagodniejszą siłę. Moi drodzy, z dwóch stron tej siły mamy dwie karty. Z jednej strony odwrócona dziewiątka mieczy, z drugiej strony szóstka buław w pozycji prostej. Odwrócona dziewiątka mieczy pomaga pozbyć się różnych obaw. Jeżeli tylko nie pozwolicie sobie, żeby one was już całkiem, totalnie gdzieś złapały, to możecie z tego wyjść. Może być taki etap, na którym troszkę was to jeszcze pochłonie, ale potem możecie naprawdę z tego wyjść. Nawet jeżeli zostanie to w pamięci, możecie mieć poczucie, że wszyscy na was patrzą. Albo wy musicie mieć oczy nie tylko z tyłu głowy, żeby ogarniać rzeczywistość, ale jakby wszędzie na całym ciele musicie mieć jakieś oczy, jakieś ślady spojrzeń. Jakbyście czuli, że byliście za bardzo nadzy, za bardzo odsłonięci i teraz chcieliście się jakoś zasłonić i ta próba zasłonienia się była powiązana z lękiem, ale wy możecie powoli już z tego lęku wychodzić, tych obaw. Możecie zwrócić uwagę na tę kartę, jeżeli macie na to ochotę. Ta postać ma swoje dosłowne oczy zamknięte i mnóstwo oczu na swoim ciele. Jakby ktoś przywoływał w pamięci na jesieni czas, w którym wszyscy spoglądali na niego, ale ten ktoś nie chciał spoglądać na innych i postanowił się w pewnym momencie nieźle zasłonić. Ale był zasłonięty tylko częściowo, nie mógł się do końca schować i to mogło być źródłem obaw. Ale tak jak mówię, karta jest odwrócona, można z tego wyjść. I podstawą do wyjścia z tego, do przekształcenia tej sytuacji jest zbieranie owoców, które przyszły z czasem. Zbieranie tego, co udaje się uzyskać
tego, co zostało zasiane, wyrosło i wyrasta. I kumulowanie tego razem. Może trzeba jeszcze na to troszeczkę poczekać. Ale powoli już można te owoce zbierać. Owoce ziaren wcześniej zasianych. Na coś tutaj trzeba było zdecydowanie poczekać i głowa się przy tym mogła nieźle nakręcić. Ale teraz czas. Czas jest kluczowy. I trzymanie tego, co zostało zebrane, utrzymywanie tego w taki sposób może nie kurczowy, ale zgromadzenie w jakiejś strony, nie, gdzieś w jakimś miejscu, gdzieś w jakiejś przestrzeni. Może nie zamkniętej. Może do końca nie umiecie o niej powiedzieć, co to jest za przestrzeń. I możecie czuć się trochę zmęczeni, jakby ktoś chciał, żebyście to wytłumaczyli, gdzie co jest. To może wprawiać was w zmęczenie i sprawiać, że wasza głowa już zastanawia się, czy już jest zakręcona, czy nie jest zakręcona. Możecie to odpuścić, nie musicie nikomu tego tłumaczyć. Moi drodzy, wracając do naszej siły, już wspomniałam, że jest tutaj 6 buław. I w tej 6 buław jest mój od niedawna ulubiony koliber. Koliber wielki, koliber, który leci daleko i wysoko. Leci jak zwycięzca, jak mały zwycięzca, jak drobny zwycięzca. Może nie zostać zauważony przez wielu, ale i tak czuje się zwycięzcą. Tym razem czuję, że ten koliber jest swojej tradycyjnej, malutkiej wielkości, a ta postać, która dosiada kolibra, po prostu się troszkę na potrzeby sytuacji zmniejszyła, jak Alicja w Krainie Czarów, która zjadła kawałek tortu. Już nie pamiętam do końca, co ona tam zjadła. Jak chcecie, to sobie przypomnijcie, ale kluczowe jest to, że w Alicji różne były możliwości zwiększania i zmniejszania siebie. Jakby tutaj czuję, jakby ta postać, która dosiada kolibra, która jakby złącza się z nim, miała możliwość ukazywania siebie jako większej czy jako mniejszej, w zależności od tego, jaka będzie jej wola, z użyciem takiej czy nie innej substancji, tego czy owego, takiego czy innego zabiegu, wywarcia na siebie wpływu takiego czy innego, przejściowego lub nieprzejściowego. Ktoś tu może decydować, na ile jest mały, na ile jest duży, i tak naprawdę przez to ta wielkość przestaje mieć trochę znaczenie. Jakby można było świętować, można było być zwycięzcą, niezależnie od tego, czy jest się dużym, czy jest się małym. Bo ta wielkość nie ma znaczenia, ona może zostać zmieniona. Ona może zostać zmieniona na trwałe i nietrwałe.
ona jest względna. I ta względność zwycięstwa i wielkości jest dla Was znacząca i bardzo ważna. Co dla kogo jest sukcesem? To jest względne i to jest kluczowe dla Was. Co sprawia, że unosicie się do góry? Wznosicie. Jaki to jest sukces? Czy to, że zrobiliście 20 pompek, czy 200? Czy w ogóle nie o to chodzi? Dla każdego sukces może być inaczej mierzony i różnie może być mierzony na różnych etapach życia. Ale ten sukces jest, ten lot jest, nawet jeżeli ktoś z zewnątrz może go nawet nie zauważyć. I dla kogoś jest to naprawdę drobny sukces, drobne zwycięstwo. To dlatego, kto zmniejszył się do wielkości kolibra, to jest wielkie uniesienie, to jest naprawdę sukces. Ale jeżeli ktoś, moi drodzy, zauważy ten sukces, dostrzeże ten prędki lot kolibra, to szybkie machanie skrzydełkami i osobę, która leci na skrzydłach kolibra, może dostrzec drobne piękno w tej sytuacji i się nim zachwycić. Ten lot kolibra będzie niezakłócony, nawet jeżeli gdzieś u podstaw trudno będzie zdecydować się na jakieś działanie. Jak gdzieś trudno będzie się rozeznać, w którym kierunku iść, nawet jeżeli trzyma się w ręce latarnię ze światłem, to światło to może nie wystarczać, żeby zdecydować, gdzie iść dalej, bo głowa się gdzieś obok kręci. Kręci, moi drodzy. Ale lećcie na skrzydłach kolibra. Kolibra. Jeśli trzeba, korygujcie swoje błędy. Poprawiajcie się, dążcie do mistrzostwa. Nawet jeżeli to mistrzostwo nie wydaje się być kluczowe i widoczne przed Wami, bo nie widać tutaj trójki denarów, ale gdzieś ten temat pobrzmiewa. Dostrzegajcie, drogie panny, drobne sukcesy. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.